Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Właśnie zbieramy się. Mamy wymeldowanie o godzinie 12, jest godzina 11:38. Z racji tego, że jesteśmy z Polski, nasza słowiańska natura wzywa, to pościeliliśmy łóżko i trochę tutaj posprzątaliśmy, więc może mam zrobić szybki apartment tour. Tutaj mieliśmy piękne łóżko. Tu mieliśmy taką sofę, już jesteśmy przygotowani do wyjścia. Tutaj proszę was bardzo jeszcze ładuje się na jeden powerbank. Tutaj mieliśmy piękne lustro, no i łazieneczka. Tutaj trochę większy syf, nie powiem, ale generalnie bardzo fajnie. Nie ma tragedii. Idziemy szybko pokazać wam, jaki przepiękny widok mieliśmy z naszego rooftopu, czyli dachu. Zaczynając wchodzimy i mamy tutaj właśnie mini siłownię. Mamy tutaj jakieś bieżnie, rowerki. Jak możecie zauważyć, nikogo tutaj nie ma. Plan był taki, że zaczynamy, będziemy ćwiczyć, w ogóle będzie zajebiście, jednakże zrezygnowaliśmy. Tutaj mamy przepiękny widok na wieżowce. W ogóle Bangkok ma dość dużo wieżowców. One nie są jakieś super wysokie, ale jest ich sporo. Jeżeli ktoś z was będzie wybierał się do Bangkoku, to serdecznie możemy polecić ten hotel. Tutaj jest jego nazwa. Myślę, że bardzo warto, świetna baza wypadowa. Bardzo dobra lokalizacja jest. I tutaj proszę bardzo basen. To wygląda. I tutaj mamy jeszcze bar. My żegnamy się już z Bangkokiem. Myślę, że jeszcze tu wrócimy, ponieważ będziemy mieć stąd wylotowy lot. Teraz czas na inne części Tajlandii i zaczynamy przygodę, czyli znowu skakanie. Jedna nocka w jednym miejscu, dwie nocki w innym miejscu, gdzieś przepłynąć na jakąś inną wyspę, także zobaczymy, jak to dźwigniemy, bo jednak za dużo zapakowaliśmy do tych naszych bagażów i mamy za ciężkie walizki. A kto za dużo zapakował? No Mikołaj. Mikołaj wziął 10 podkoszulków, 10 par spodenek. Nie bierzcie nic, jak jedziecie, to później musicie nosić, a tu można wszystko kupić naprawdę w dobrych pieniądzach. Ale to jest nasza pierwsza podróż z plecakami, tak. Więc nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć. I tak wydaje mi się, że dajemy sobie radę i idzie nam świetnie. Jest okej, tylko niestety musimy nadawać jeden bagaż, nie? Tak, ale bo jest kilogramowo po prostu przekraczamy 7 kilo. Jesteśmy gotowi do drogi. Możemy wam pokazać, jak w ogóle prezentujemy się w plecakach. Uwaga. To jest Mikołaja zestaw. Tak jest, czyli tak, torba 10,5 kg, plecak i nerka. Tak, a to ja. Opakowanie od aparatu i torba. Mikołaja tą torbę dużą nadajemy, a to jest nasz jakby podręczny bagaż, no i nasze personal items, czyli personalne itemy, które możemy wziąć ze sobą. Dobra, spadamy. No i właśnie zostaliśmy bezdomnymi, ale nie tak do końca, ponieważ już nasze kolejne miejsce noclegowe czeka na nas na... Powiedz to miejsce. Sritititi. Tutaj panowie właśnie cały czas zagadują o taksi. To tak naprawdę nic dziwnego, bo to już zauważyliśmy na Filipinach, że jak szliśmy normalnie ubrani, to było w miarę okej, a jak szliśmy już z plecakami gdzieś, to od razu już byliśmy za chwilę zaczepiani, żeby nas podwieźć albo coś, nie? Także myślę, że tu będzie podobnie. Wyświetli wam się, nazywa się tak. To jest jedno z polecanych miejsc, które warto odwiedzić, jeżeli chce się zobaczyć nocne życie w Bangkoku, zwłaszcza troszkę jeśli chodzi o turystykę. I byliśmy tutaj w nocy, no ale nie nagrywaliśmy, no bo takie miejsca nie są zbyt komfortowe do nagrywania. Byliśmy, zobaczyliśmy, wygląda to ciekawie. Polecam to odwiedzić, jak przyjeżdżacie. Zresztą jak przyjeżdżacie tu, to pewnie chcecie takie miejsca zobaczyć, więc to jest jedno z nich. Jeżeli chodzi jeszcze o tą dzielnicę, to powiem szczerze, że nasze wrażenia są takie, że to jest trochę takie tanie Vegas i po prostu stwierdziliśmy, że w Vegas, żeby skorzystać z tej turystyki, musisz mieć pieniądze. A tutaj wystarczy, że jesteś biały i wydaje mi się, że tak jest to bardziej po prostu dostępne. Miki właśnie wymienia kasę, chyba wymienił, zobaczymy ile dostaliśmy. Wymieniłem 250 euro i dostaliśmy 8622,50 tajskich batów. Jest to, wydaje mi się, że spoko, bo Revolut mi pokazywał, sprawdziłem sobie tak na szybko, Revolut słynie z tego, że ma ogólnie dobre kursy i tam bym miał 8700. Więc teoretycznie to jest jakieś 100 tajskich batów różnicy, czyli to jest 12 zł, więc jest to ok. Myślę, że jest to lepiej niż na lotnisku. Na zdrowie. Dzięki. Jeśli chodzi jeszcze o Bangkok, słynie z tego, że jest mega zakorkowane, że jest dużo ludzi, że jest głośno. Głośno jest, bo jest ulica i te budynki trzymają ten dźwięk tych samochodów i wszystkiego, ale w porównaniu do Manili to tu są zasady ruchu drogowego, jest czysto, nie ma w ogóle ludzi w porównaniu do Manili. Tam to normalnie można się poczuć, że jest się numerem, naprawdę. Dotarliśmy na lotnisko. Generalnie wszystko poszło bardzo gładko, no i zapłaciliśmy ile? 154 baty za dwie osoby, żeby dostać się na lotnisko z Bangkoku. Idziemy teraz oddać bagaż, bo musimy jeden nadać jednak, bo mamy za dużo kilo. By the way, lotnisko jest całkiem spore tutaj. Widać, że to jest chyba to jedno z większych, to jest chyba takie nowsze, bo aż są ile? Ile jest lotnisk? Chyba 2 czy 3? Chyba 2. I można sobie pomylić, więc trzeba uważać. I na pewno sprawdzać dobrze, z którego się odlatuje, bo są po dwóch różnych końcach i później, wiecie, macie problem.
problem, no jesteście przy jednym, okazuje się, że odlatujecie z drugiego. No już raczej chyba ciężko zdążyć, jeżeli jest się tak na ostatnią chwilę. Zajebista akcja, ogólnie to odprawiliśmy się wczoraj online, ale musimy kupić bagaż, bo mamy za ciężki, tak jak już mówiliśmy. I jest specjalna, osobna linia dla osób, które się odprawiły już i chcą oddać bagaż, więc zajebiście idziemy kupić bagaż. Mamy 10,5 kg. Prawie. To wychodzi na to, że ta nasza waga waży bardzo dobrze, bo tyle mi pokazywało. Mamy wagę, mam ją z pracy, ponieważ ja pracowałam na lotnisku, więc ogólnie lotnisko to mój drugi dom. Mamy to. Na razie idzie nam naprawdę całkiem nieźle na tych lotniskach. Seba miał przypadek, bo w ogóle Sebastian z nami był na Filipinach i miał tam jakiś przypał cały czas. Nawet nieźle nam Największy idzie. z Manili jest taksówkarzem, ale to Tak. już zostanie między Z nami. Manili. Manilę, mamo, pozdrawiam jeszcze raz. Pamiętaj, Seba, nie zniechęcaj się do podróżowania, ale wiesz, że to jest ciężki kawał chleba. I Jest. zdjęcie, że się leży na plaży, to nie znaczy, że się cały dzień leżało. Nie? A dla was to też informacja, że tak nie jest. Chyba, że jedziecie na All Inclusive. Ja jestem po prostu mistrzem nagrywania. Jak widzicie, to wszystko ja nagrywam sama. Ty co? Ja zatem po angielsku. Okej, awesome. Thank you very much. Thank you. Bye. Podoba mi się, bo ile zapłaciliśmy? Jakąś mega śmieszną cenę, co nie? 380 chyba 5 batów, to wyszło 88. 10 euro i 60 centów. Tak. Więc 40-45 zł za bagaż nadawany jest to super cena. Znaleźliśmy teraz swoje miejsce i musimy sobie tutaj poczekać na lot, więc pewnie po prostu coś porobimy. No i spadamy na... Suratani. Czy Suratani. jakoś tak. I plan jest taki po prostu, że tam zostajemy jedną noc. Później musimy sobie, jak wstaniemy jutro rano, ogarnąć jakiś prom po prostu na Koh Samui. I tam mamy już też załatwioną jedną noc po tej stronie wyspy, co przypływa tam prom. Później po tej jednej nocy musimy sobie przetransportować się na drugą część wyspy i tam mamy kupione 5 nocy. długo. No. A jak na razie się bawisz? Ja bawię się super i w ogóle nie czuję, że nie pracuję już. Nie, ja też. To jest ciężka praca. Właśnie zaczął się boarding, a my z Mikołajem zawsze wchodzimy na końcu, bo nie chce się nam za bardzo czekać w kolejce, więc przechodzimy, wsiadamy do samolotu i lecimy. W naszym związku jest tak, że po prostu Mikołaj siedzi koło okna i dziś zdarzył się bardzo ciekawy przypadek tego. Jeszcze nigdy w życiu tak nie siedział. Uwaga, uwaga. Właśnie tak. Przy oknie, nie? No i z daleka trochę widać. Trochę widać, nie? Lecimy i widzimy się już w Suritumi. Turasami? Samituri? Suritumi. Suratami. Przetransportowaliśmy się, właśnie jesteśmy pod naszym hotelem. Nie tracimy czasu, tylko idziemy się meldować, bo to wszystko trochę waży. Znaleźliśmy, Mikołaj znalazł. Mikołaj jest w ogóle mistrzem szukania w hotelów. To czekaj jeszcze, to powiedz. Jest mistrzem szukania hotelów i naprawdę znajduje bardzo fajne okazje. Co więcej, jutro płyniemy na wyspę, na Koh Samui. Okazało się tak, że właśnie jadąc w tym autobusie zainteresowałem się, jak to zrobić i chyba wydaje mi się, że Azja jest ogólnie prosta do podróżowania, zwłaszcza Tajlandia. Wpisałem w Google, wyszło mi, że tak i tak, więc wszedłem na stronę jakiegoś przewoźnika. On jest ogólnie chyba polecany i zapłaciliśmy za 2 osoby 23 euro i jutro mamy stąd 3 minuty na nogach, siadamy w autokar, jedziemy do portu. Z portu wypływamy, płyniemy, cała podróż ma trwać 3,5 godziny, przypuszczam, że odtąd, od tego autokaru i wysiadamy w porcie, z którego mamy 3 minuty na nogach nasz hotel, jedną nockę, a potem będziemy próbować dostać się na drugą koniec wyspy. Więc ogólnie chodzi o to, że Mikołaj bez w ogóle sprawdzania wcześniej jakichś naszych transportów bardzo szybko ogarnął, że i mamy bardzo blisko do wszystkiego i wszędzie. Hello. Yes. Okay, we have all passport. You book twin bed one night. Yes. We have deposit for the key 100 baht only cash. Okay. Could you not take a copy? Oh, no copy. Yes. We don't want to copy passports. Thank you. Taki tip dla Was, jeżeli chodzi odnośnie kopiowania paszportów. Hotele nie mają prawa zrobienia kopii paszportu. Polecam w ogóle dawać paszportu do kopiowania, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co z tym paszportem się dzieje. To jest nasz nocleg na jedną nockę. Tu jestem ja. Tu jest Misiu. Hej. Mamy tutaj 2 łóżka, słuchajcie. Ja bym chciał jeszcze dodać, że odkąd podróżujemy tutaj po Azji, to w każdym hotelu było to pytane. Chcieli paszport i w każdym hotelu Magda powiedziała, że nie chce dać, że to jest niewymagane i że chcielibyśmy dać prawo jazdy im do skopiowania. Jest 20, no może 30-40 minut po zameldowaniu i myśleliśmy, że już się dziś do was nie odezwiemy, ale jest taki mały komunikat, że Magda sobie leży na łóżku, właśnie na tym, ja leżałem na tamtym i Magda nagle z krzykiem, że tu są robaki.
nie? No i się zaczęło, nie? No i zaczęła patrzeć, gdzie są, co powiedział, że nie śpi, że śpi ze mną na jednym łóżku. Ja mówię, dobra, to weź sobie poduszkę, no nie, tej poduszki już nie biorę, no to przeglądam ją, czy po niej nic nie chodzi, wyczepywała włosy, było okej, no i rzeczywiście tu po jej łóżku chodzą takie małe robaki, no. Jest lipa, moje łóżko jest okej, ale Magda w sumie poszła na to do recepcji i zawołać ich, pokazać, może na zmienię pokój albo nie wiem, ale i tak niesmak pozostanie. Hotel ma dobre opinie, ale no jednak śpią tu różni ludzie, higiena jest różna, oni też nie wiadomo jak biorą te rzeczy. Tak jeszcze się zdarzają, zobaczymy co uda się załatwić. Nie patrz tam, czasami lepiej nie wiedzieć. Update jest taki, że dostaliśmy nowy pokój. Sprawdziłam najpierw materacę, czy wszystko jest okej, ale mam takie obrzydzenie fuj, że ja tam jakieś robale, to były takie mini larwy jakieś chodziły. A ja się już w ogóle jeszcze położyłam i mam nadzieję, że nie mam nic we włosach, staram się je wyczepać, zaraz się idę kąpać. No ale wiecie, nie wiem co to były za robale, mam nadzieję, że nigdy nie wyszły do toreb, bo kurde, nabawimy się jakiś pluskw czy czegoś i przypał. Nie za fajnie, ale no, zmieniliśmy pokój. Teraz mnie wszystko swędzi oczywiście, bo my imagination works. No tak jest, tak jest. Pokój jest taki sam, jest na tym samym piętrze, one wszystkie w ogóle są w takim samym standardzie. Oby już bez odzewu. No, do jutra. Nie masz. Gdzie? Dzień dobry. Witam was kolejnego dnia. Właśnie wymeldowujemy się z hotelu. Idziemy do 7-Eleven na słynne tosty. Lecimy na nasz autokar, którym dopłyniemy do portu i później na prom i później na Koh Samui. Jak ci spało? Spoko, twardo, ale super. Dobrze się śpi na twardym ogólnie, nie? Mi trochę w głowie siedziały te robaki z poprzedniego pokoju. No ale cóż, sprawdzałam 100 razy łóżko, wszystko było okej, więc wyspałam się teoretycznie. Jeszcze nie ma słońca intensywnego, są jakieś chmurki. Więc dla nas lepiej, ponieważ idziemy dalej ubrani w długich spodniach. Umyliśmy się, ale ciuchy nie zostały zmienione, bo stwierdziliśmy, że już na czas podróży już dotyrajmy to, co mamy. A długie spodnie tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu było mniej rzeczy w torbach i to chodziło właśnie głównie o samolot. Właśnie weszliśmy do 7-Eleven, bierzemy te tosty. Ja chcę te góry żółte. Tak? Tak, one są polecane. No, lecimy po tym takim, coś jeszcze nie, tyle. Thank you. Jesteśmy w takim biurze, które zabierze nas na to Koh Samui, w sensie przetransportuje nas. Mikołaj widziałam, że już spróbował tostu w 7-Eleven. Ja już zjadłem pół mojego i pół twojego. Aha. Jak smakowało? Bardzo dobrze, ale małe i pół twojego lepsze. Jesteśmy teraz w poczekalni w gejcie numer 1. Ja jeszcze wam powiem, że to jest bardzo tutaj rozbudowane. Fajnie jest to zrobione. Jest to duży tak jak gdyby port i tu też właśnie wypływają na te różne inne wyspy typu Kopanga czy jakoś tak. I stąd też możliwe, że będziemy tędy wracać, jeżeli połączenia lotnicze będą za drogie z tamtej wyspy, żeby dostać się na drugą stronę, czyli właśnie tam, gdzie jest Krabi i Phuket, to po prostu przypłyniemy tutaj i stąd już pojedziemy autokarem po prostu w tamte miejsca, które nas będą bardziej interesować. Ale to jest na razie tylko w fazie planów. Prom jest naprawdę dużo większy niż ten, którym przepływaliśmy, ponieważ mogą tutaj wjeżdżać też samochody, a tym, którym płynęliśmy z Palawan do Coron, nie było takiej możliwości. Więc zobaczymy, może będzie mniej bujać, bo wydaje się być większy, taki masywniejszy. Woda jest ładna, ale na przykład no to niebo. Nie wiem o co chodzi z tym niebem, ale niebo tutaj jest paskudne. A więc tak jak widzieliście, Magdę zmiotło z planszy. Po tej ostatniej nocy, takiej trochę średnio przespanej, dotarliśmy tutaj, a odebraliśmy pokój, poszliśmy coś zjeść, jeszcze byliśmy się rozeznać a propos wynajęcia skuterów. Większość tych wypożyczalni chce od nas paszporty. My paszportu nie zostawimy, chociaż gość mi pokazywał, ile ludzi zostawiło mu swój paszport. Twierdzę, że to jest największa głupota. W innej wypożyczalni chcieli bez paszportu, chcieli tylko większy zadatek, jak gdyby. Znaleźliśmy dwie takie, które nie wezmą od nas żadnego dokumentu, tylko po prostu musimy więcej zapłacić
płacić. Nie, jedna taka jest, a druga chce jakiś dowód osobisty chociaż, cokolwiek, jakieś prawo jazdy Magdy damy, czy coś takiego, bo inne też brały po prostu prawo jazdy normalne. Ja nie mogę dać im prawa jazdy, bo moje międzynarodowe działa tylko i wyłącznie razem z moim oryginalnym prawem jazdy, więc po prostu to odpada. Także to był taki mały update i przypuszczam, że wieczorem już nie będziemy nic wychodzić nagrywać. Jesteśmy zmiażdżeni, jak przed chwilą widzieliście, także do jutra.